Cześć! W moim poprzednim filmie omawiałem poszczególne funkcje tachografu, teoretycznie. Dzisiaj natomiast pokażę Wam, jak wygląda to w praktyce. Jeśli chcesz dowiedzieć się, kiedy i jak używam poszczególnych funkcji, zostań do końca. Pobrałem już zlecenie, jedziemy z Danii do Polski, a konkretniej z Getser do Łodzi. Stoję właśnie na stacji benzynowej, zatankowałem, zrobiłem pauzę i możemy uruchamiać tachograf, żeby jechać po naczepę. Tutaj jest już pierwsza taka ciekawostka, ponieważ przycisku pauzy możemy również używać jako tak zwanych młotków, które występują w prawdziwym tachografie, czyli tak zwana inna praca. Między innymi są to czynności załadunkowe, rozładunkowe. Oczywiście w zależności od tego, jak kto woli, jakie kto ma ustawione podczepianie naczepy. Ja mam akurat zaawansowane. Nie tracę na tym zbyt dużo czasu, ale może niektórzy gdzieś tam się kręcą, kołują, to przecież można użyć sobie pauzy, tak po prostu. Bo przecież nie jedziemy właściwie. Tylko możemy uznać, że po prostu ładujemy czy rozładowujemy towar. Ja teraz użyję pauzy, żeby wejść do menu gry i na przykład sprawdzić, jak wygląda trasa. Żeby nie tracić czasu jazdy, po prostu sobie mogę zmienić trasę tutaj. Niestety tędy jest dalej, więc nie ma co tu kombinować. Zostawiam tak, jak jest. Ok, wychodzimy z gry. Wyłączamy pauzę i możemy jechać. Oj, coś tu się stało. O, nie miałem do końca sprzęgnięte. Ok. Nie ukrywam, że specjalnie wybrałem taką trasę, żeby płynąć promem. I nie jest to długi prom, gdzie powiedzmy kierowca zdąży 9 godzin nieprzerwanej pauzy zrobić i może wtedy użyć w tachografie jako 11 godzin, tutaj tym moim. A my płyniemy z Getser do Rostoku i ten prom trwa niecałe 2 godziny. Dlatego ja po prostu sugeruję, żeby używać na takich krótkich promach 45 godzin pauzy. No bo to mniej więcej odwzorowuje rzeczywistość. Nie zrobi całej pauzy, więc godzina 45. Więc po prostu prom sobie płynie, my w tym czasie robimy pauzę. Odpoczynek 45 minut, tak. Jesteśmy gotowi do drogi, więc rozpoczęcie jazdy i jedziemy. Straciliśmy niecałą godzinę, no 45 minut na dojazd do załadunku, załadunek i dojazd do promu. Czy jest to realne? Ja uważam, że tak. Nawet powiedziałbym, że to dosyć szybko. Miłego oglądania. Wrócę do Was, kiedy czas będzie zbliżał się do 4,5 godziny, tak aby wykonać krótką pauzę, czyli 45 minut.
Zbliżamy się do 3 godzin 30 minut jazdy. Zaraz tachograf powinien nas o tym powiadomić, że została nam tylko godzina jazdy. Mamy powiadomienie. I co teraz? Możemy albo sprawdzić po prostu na mapie, gdzie są najbliższe parkingi. No ja widzę na oko, że powinienem tam chyba zdążyć. A jeśli nie, no to po prostu szukamy sobie gdzieś, żeby wcześniej zjechać, czy nawet trochę nadłożyć trasy, ale żeby dotrzeć do parkingu. Lub ewentualnie możemy to zrobić w ogóle na początku. Oczywiście tak do końca nie przewidzimy mniej więcej, gdzie to się stanie, gdzie będą te 4 godziny 30 minut. No ale przy takiej trasie powiedzmy 600 km, to jak gdzieś w połowie czy przed połową zrobimy tą, sobie ustalimy jakieś stację benzynową, parking, to myślę, że powinno być ok. Co ważne, no oczywiście w grze nie występuje taka opcja jak 45 minut przerwy, więc teoretycznie możemy zrobić ją nawet teraz, jadąc po drodze. No ale nie o to chodzi. Jeżeli chcemy dodać realizmu, to zjedźmy chociaż na jakikolwiek po prostu taki możliwy do chwilowego postoju miejsce. Wiadomo, że na autostradzie to się raczej nie zatrzymam, ale myślę, że tam uda mi się dojechać. Ten parking, który wybrałem. Wbrew pozorom ta godzina to nie jest aż tak długo, jeśli chodzi o grę. Co prawda przejechałem już 300 km prawie przez no niecałe 4 godziny. No ale już zostało praktycznie tylko pół godziny. To już naprawdę pierwsze lepsze miejsce musi mi się udać. O, mamy kolejne powiadomienie. 2 dźwięki, czyli zostało pół godziny. Więcej powiadomień już nie będzie. Będzie tylko informacja o przekroczeniu. Także zobaczmy. No jeszcze kawałek mam. Może się uda. No i proszę, idealnie, zostało 15 minut, zjeżdżam na parking. Przełączamy się szybko na tachograf i robimy 45 minut pauzy. Tak, jesteśmy gotowi dalej do drogi, więc od razu rozpoczęcie jazdy i jedziemy dalej.
No i mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację, gdyż zostało nam niecałe 2 godziny dziennego czasu jazdy, żeby zrobić 11 godzin pauzy oraz 1,5 godziny, żeby zrobić 45 przynajmniej minut pauzy. Dlatego ja zjeżdżam od razu na parking tutaj, który mam. Zostanie mi 100 km, to jest około godziny, 2, żeby dojechać do rozładunku. Już pomijam takie rzeczy, że możemy sobie na przykład wyobrazić, że jest godzina 19, jak dojedziemy to nas nie rozładują, ale możemy tak sobie pomyśleć. Dlatego zrobię teraz od razu 11 godzin pauzy i będę miał pełny czas, 4,5 godziny, więc myślę, że na spokojnie dojadę i zdążę rozładować. I to też zrobimy. Robię pauzę. W grze też robię. I mogę rozpoczynać dalej. Teraz mamy całe Tahoe czyste, pełny czas. Możemy jechać, rozładować, załadować coś następnego, kawałek pojechać i myślę, że wtedy gdzieś będzie następna pauza. Mówię o długiej oczywiście, bo pamiętajmy, że tą krótką 45 minut możemy zrobić na przykład nawet na rozładunku. Dlaczego by nie? Gdzieś tam stanąć sobie z boku, zrobić 45 minut i jechać na przykład załadować coś. Także myślę, że to z taką myślą właśnie robiłem ten tachograf, żeby dodać takiego realizmu, niekoniecznie używając do tego funkcji z gry. To znaczy właśnie taka krótka pauza, że gdzieś tam sobie odjeżdżamy, robimy, stajemy z boku. Nawet są czasem parkingi takie w większych miastach przy ulicy, gdzie one nie są oznaczone jako łóżko. W grze nie możemy tam takiej eurotrackowej pauzy zrobić. No ale możemy sobie 45 naszą na tachografie zrobić i jechać dalej. To myślę, że fajnie dodaje taki element realizmu do gry. Ok, jedziemy na rozładunek. No i proszę, idealnie nam się to ułożyło. Ponad 2 godziny jazdy jeszcze zostały. Podjeżdżamy rozładować. Właściwie to odczepić tylko naczepę. No i dobra, i tutaj już możemy sobie zrobić znowu pauzę, bo teraz będziemy czytać wyniki naszej dostawy. No niestety nie poszło najlepiej. Jakieś tam przeoczenia prędkości widziałem, że przeoczyłem i były mandaty, ale to nic. Ok. No i znowu możemy sobie od razu szukać następnego zlecenia. Czas mamy zatrzymany, coś tam sobie wybrać. Podjechać na przykład na załadunek, tam zrobić 45 godzin, czy też możemy to zrobić od razu tutaj. 45 minut, przepraszam. I wyłączyć pauzę, oczywiście włączyć jazdę i możemy jechać dalej. Wiadomo, że takich funkcji jak plusik, minusik tłumaczyć nikomu nie trzeba i to, że możemy sobie położyć gdzieś to tutaj na przykład
możemy jeszcze zmniejszyć, jeśli komuś tak wygodniej. No i tego oczywiście też nikomu tłumaczyć nie trzeba. Link do pobrania tachografu znajdziecie w opisie. W opisie również znajdziecie link do wsparcia kanału, jeśli ktoś ma taką wolę. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wszelkie subskrypcje, łapki w górę, łapki w dół i komentarze. To daje mi ogromną satysfakcję oraz informacje o tym, co muszę jeszcze poprawić. Serdecznie za wszystko Wam dziękuję i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam, cześć.